Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Przyszedłem do gołąbków. Dzień jeszcze krótszy, więc robi się szybko ciemno. Święta i po świętach. Akurat niby miało być trochę więcej czasu, ale córka mi się pochorowała. Efekt taki, że dopiero wyszedłem z domu, jak żona przejęła małą. Wikusia jakiś katar dostała, gorączkę, cały dzień z nim walczy. Od rana gorączka, wciskanie jedzenia i tak dalej, ale mniejsza o to, chociaż no to jest ważne rzeczy, bardzo ważne rzeczy. Cieszy mnie widok, jak tu weszłem do gołębnika, że o, roczny samczyk to jest syn szaleńca, bo w tym roku szaleniec był sparowaną z białą ludoklasenską. I to jest szpak po szaleńcu. Paruje się tu z samiczką, co bardzo mnie cieszy, że sobie tutaj cele zajmują. Super wiadomość. A dzisiejszy temat jakby filmiku zajęć, jak dojść do dobrych gołębi, jak wyhodować dobrą linię gołębi. Może się jeszcze na wstępie przedstawię, kto nie ogląda moich filmów. Krzysztof Trzaskalik. Lotuję na liście pod szyldem Trzaskalik i moje dziewczyny. Trzaskalik, Krzysztof, Magdalena, Paulina. Tak ostatnio było na liście, a teraz jakby do tematu tych, jak dojść do dobrych gołębi. I tutaj mogę powiedzieć, właściwie opowiedzieć, w jaki sposób ja doszedłem do moich gołębi, czy do tych najlepszych lotników, w jaki sposób doszliśmy do dobrych gołębi jeszcze lotując z ojcem moim. Więc właściwie trzeba by się sięgnąć historią. I to jest akurat straszne, że ja już w związku hodowców gołębi pocztowych się okaże, będę 30 lat w związku. A jeszcze więcej, odkąd chodziłem do gołębnika i te gołębie łapałem i miałem te swoje pierwsze gołąbki. Więc jak do dobrych gołębi doszliśmy z ojcem, nasze wspólne początki, i jak przeglądając historię z tych miesięczników, gazetki, hodowcy, się okazuje, ojciec przyniósł pierwsze gołębie od kuzyna, od kolegi Bercika. To był bardzo dobry hodowca, czołowy, więc pracując tam na kopalni się spotykali. Więc to były główne źródła. No było jeszcze paru pobocznych ważnych. Był kolega Erich Tietz z Ustronia. I to było tak, że niekoniecznie wszyscy byli mistrzami, bo na przykład kolega Erich Tietz mistrzem nie był, a od niego gołębie super się spisywały na naszym gołębniku. Super rozpód wydawały. Można powiedzieć, on był takim trochę teoretykiem, jeśli chodzi o hodowlę gołębi. Więc o parowanie, o te pokrewieństwa, o to wszystko. Ale jakby samych wyników w lotach tak wybitnych nie miał. Do tych gołębi przyniesionych przyszły sobie gołębie tak zwane cufle obce, czyli gołąbki, które doleciały, jak się okazało, w przypadku kilku cufli takich upartych, które chciały zostać na gołębniku, okazało się, że super okazały się w lotach, bo jedna taka cudza samiczka, co przyszła, to wykurowała się, została wrzucona na lot maratoński i
z tego lotu wróciła w dobrym czasie, mimo że była u nas bardzo króciutko, a był to ciężki lot. Potem to powtórzyła za tydzień. Się okazało, że gołąb jakby obcy wyprzedza nasze własne gołębie. No i tak się stało, że zasłużyła na bytowanie i na swoje miejsce w gołębniku. Więc w dużej mierze było to dużo szczęścia, przypadku, ale była ta baza od kolegi jednego, od kolegi drugiego. Te obce gołębie, jak się okazało, były z dobrych linii, bo od Zenona Pilichowskiego, hodowcy, który był wicemistrzem Polski, jak się okazuje, drugim wicemistrzem Polski, więc jak się okazuje, od nieprzypadkowej osoby, od obcy gołąb szedł od Gryta, czyli też się okazuje czołowej 20 polskich hodowców i tutaj rejonu śląskiego. Także na pewno geny miały znaczenie, ale w dużej części trzeba powiedzieć, że był to przypadek. No a potem do własnych gołębi się sprowadzało gołębie z różnych hodowli, pukało się do różnych drzwi, trafiło się na gołębie Tadeusza Lacha. To był taki zastrzyk po paru latach, jak Gryty były po prostu, te bazowe gołębie były już mocno rozchowane i mocno we krwi. Szukało się nowych gołębi, trafiło się na gołębie Tatka Lacha, świętej pamięci niestety, które się świetnie spisały. Oczywiście coś było w tym, że gołębie się po prostu człowiekowi spodobały, budowy, oczy, metody prowadzenia, ponieważ u Tatka Lacha była też taka metoda, że te gołębie nie były wydmuchane, wychuchane. Hodowca tam miał pylicę w związku z pracą na kopalni, więc te gołębniki były sprzątane przed sezonem i za bardzo nie lubił te gołębie, ale one mu szkodziły de facto, więc nie mógł tam przebywać, nie mógł tam sprzątać ciągle i to z jednej strony było fajne, dlatego te gołębie zostały sprowadzone do naszej wtedy hodowli. Potem trafiły gołąbki, udało się zakupić gołąbki od Gotharda Sztola, które super się komponowały z gołębiami rudymi od Norberta Kołodzieja w 2000 latach, 2001-2002 rok. I jeszcze się pojawiły w tamtych latach gołąbki od pojedyncze sztuki od Tadeusza Pałki. I to taka właściwie baza, która trwa do dnia dzisiejszego. W 2010 roku odłączyłem się i zacząłem samodzielnie chować gołębie, więc część gołębi to były właśnie te sztole, Gryty, czyli gołębie przyniesione od ojca. Pewna baza taka tego swojego materiału. Była też samiczka od Tadeusza Pałki, córka generała 1726, wspaniała samica w rozpłodzie, która jest do dnia dzisiejszego. U mnie jest to 2009 rocznik. Był to prezent od pana Tatka Pałki. Dla mnie okazał się super prezentem. No i właśnie to też taki znamienne, że dużo prezentów okazało się, dużo się tych gołębi kupowało, a dużo prezentów okazało się super materiałem rozpłodowym, zarodowym. Więc częściowo wnioski takie, że na gołębiach przypadkowych, na prezentach, na szczęściu też częściowo ten gołębnik był zbudowany, chociaż jest tutaj to prawdziwe połowicznie, nie? Bo u Tatka Lacha też Tatka Pałki też kupiliśmy trochę gołębi. Akurat ta w prezencie okazała się najlepszym rozpłodowcem z tych wszystkich otrzymanych. Inne były zakupione, więc to część gołębi było zakupionych, a najlepszym okazał się prezent. Więc tak to wyglądało. No i
zacząłem lotować. Część gołębi miałem od ojca, część nowej krwi i też właściwie budowałem swój rozpłód, jeśli można uznać, że jakieś te moje wyniki, byłem w okręgu Bielsko-Biała nagradzany w kategorii A, w kategorii B, w kategorii wspólnych lotów, gdzie liczą się 500, 700 ze wspólnego startu, bo byłem i czwarty, i trzeci. W tradycyjnym mistrzostwie, gdzie się wszystkie loty liczyły, taki wynik, może najlepszy, nie najlepszy, to 5. miejsce w Polsce w zeszłym roku w lotach gołębi młodych, ale zawsze w tych lotach młodych gdzieś tam mi w miarę dobrze szło. Czołowe konkursy, czołowe lotniki, bo lotników miałem dużo. 2 lata czy 3 lata już temu byłem 5. w rejonie i 2. wicemistrzem okręgu. W tym roku znowu wicemistrzostwo okręgu, więc to też plus, jak mówię, lotując gdzieś tam kategorie A, B, C, wszystkie po kolei w lotach gołębi starych, intermistrzostwo. Są dyplomy z oddziału jeszcze strumieńskiego, z okręgu Bielsko-Biała, jak wspominałem. Z regionu byłem w 10. w regionie krakowskim w kategorii B 2-3 lata temu, więc jakieś tam te sukcesy może średniej klasy się pojawiają. Nie mówmy tu o sukcesach liźnięcie łam ogólnopolskich na tym zeszłorocznym wręczeniu, gdzie była taka okazja odbierać ten puchar. Znaczy właściwie w tym roku, ten rok był, jak się okazuje, bardzo dobry dla mnie. W Katowicach, więc jak ktoś uznaje, że to dobre ptaki, ktoś tam ode mnie ma gołębie, super wyniki, to jakby gołębie, które się dochowałem, pozwoliły mi uzyskać takie jakieś tam wyniki, czy różnie jedni powiedzą, czy są dobre, czy nie są dobre, czy są to asy, może asy to tylko olimpijczyki, ale powiedzmy te gołębie, co ja się dochowałem, jakichś tam lotników, to wyglądało to w taki sposób, że na początku kariery mojej, takiej już solowej, że tak powiem, już bez drużyny ojca, to wyglądało to tak, że lotowałem gołębiami, no i wyniki były od samego początku dobre. No i wiadomo, że część gołębi się bardziej wybijało od innych i ja po sezonie lotowym, od razu po sezonie lotowym młodych, od razu najlepsze moje lotniki przekazałem sobie do rozpłodu. Czyli tam były Van Loon, który jest od dnia dzisiejszego. Mowa tutaj o 2010 roku. Potem była taka samiczka Jerka Müller 10089 numer. Super szpicowo siadała, znaczy szpicowo. Ona miała wtedy koeficjenty 60 z 3 lotów, 70 z 3 lotów, czyli 3 dobre konkursy w 50 na oddział, 5 konkursów, w tym 3 szpicowe, 6 konkursów i od początku te młode były lotowane na dystansie 450 km, był taki lot okręgowy Pyrzyce, 450 km, ja te młode dawałem na ten lot i przez kilka lat, i powiem, mi to akurat dobre wyniki selekcyjne przysparzało. Ktoś tam mówił, na lotach młodych to nie to co stare, nie zbudujesz hodowli. Ja zbudowałem hodowlę na gołębiach właściwie, które latały już w lotach gołębi młodych, no i może dlatego też ten sukces w końcu się pojawił najlepszy na młode. Ale wracając do tematu, więc od razu Van Loon miałby komplet konkursu, gdyby mu 5 sekund nie zabrakło. Był bardzo inteligentnym gołąbkiem, bardzo ładnym gołąbkiem. Trafił do rozpłodu. Jego samiczka wtedy ówczesna, właśnie 89. Kto tam jeszcze? Potem Wagnery trafiły do rozpłodu w 2010 roczniku. I tam jeszcze potem, jak w kolejnych latach też dołączały, bo potem były takie gołąbki, które... Także kilka gołębi od razu w 20 po lotach młodych trafiło do rozpłodu. Potem była sytuacja taka, że lotowałem roczniakami. Na roczne też od razu się udało w pierwszej dziesiątce oddziału, mimo ciężkiego sezonu maratońskich lotów 500 zrobić wynik.
i po sezonie od razu 3-4 najlepsze roczniaki trafiły do rozpłodu. Kubuś, właśnie chyba wtedy Prangę stary z 10 roku, Grytka na pewno była najlepszą lotniczką jako roczna, trafiła później do rozpłodu, bo jest dyplom za nią. Potem taka w kategorii B, co była na wystawie. Dużo gołębi właśnie młodych po lotach, rocznych czy dwulatków. Najlepsze moje gołębie trafiały do rozpłodu. Swoją drogą był rok 2012, bardzo ciężki sezon, czyli ja miałem wtedy roczne dwulatki. Mieliśmy taki katastrofalny lot w lotach gołębi starych, był to 6. albo 7. lot. Dostaliśmy straszną banię wtedy i ja pamiętam, że po tym locie nie miałem tak dużych strat, znaczy straty były, ale wszystkie najlepsze gołębie mi przyszły. Wtedy bracia Szaleńca trafiły do rozpłodu, Szaleniec, gołębie, które miały 6×6 komplet, to był 6. lot, zrobiłem na tym 6. locie konkurs, a na 7. lot już nie poszły, chyba 7 takich najlepszych moich gołębi wziąłem, w ogóle wycofałem do rozpłodu i po prostu już na loty nie wysłałem, bo uznałem, że jeśli ja mam coś wartościowego, coś mi siada, coś przy moim prowadzeniu, przy mojej metodzie się sprawdza, to gdzie ja takie gołębie drugie kupię? Także to, co się u mnie najlepszego pokazywało, to zostawało wycofywane do rozpłodu i w ten sposób był budowany rozpłód małymi kroczkami. Także nie udało mi się dostać jakichś gołębi, że dostałem gołębie i nagle wygrywały, nagle szalały, nagle ktoś kupił super materiał i mu ten materiał wygrywał loty. U mnie to tak wyglądało, że to tak małymi kroczkami budowałem ten rozpłód i się okazywało, że miałem dużo szczęścia, bo były takie pary utworzone w 10 roku, w 11, jak samicza z ludoklasensów, która od razu wydawała super materiał, bo w 11 rocznik były 2-3 takie pary bazowe i one się okazywały przez 4-5 kolejnych lat, były razem sparowane. Te pary bazowe, które sparowałem i od razu w pierwszym roku się pokazały te dzieci, to praktycznie tak zostawały i one w kolejnych latach znowu wydawały mi dobre gołębie, także od razu trafiłem te gołębie, które wycofałem, tam Prangę z 11 roku, jedne jako młode, jego roczne, czyli jakby tam te 2 lata mojej hodowli, 2-3, to na rozpłodzie była taka baza gołębi, lotników moich, rocznych, młodych. Poparowałem to i od razu one zaczęły wydawać dobre gołębie i to taka baza, na której się jakby korzystało i dość długo te najlepsze gołębie wycofywałem. Dopiero później przestałem wycofywać moje najlepsze lotniki z tego względu, że też ten rozpłód zaczął się robić liczny i już nie było takiej potrzeby, było to zaplecze, przestałem wycofywać, no i wyniki też faktycznie, bo jak wycofasz najlepsze gołębie lotowe, no to wiadomo, że lecisz tymi pozostałymi, a najlepsze poszły na rozpłód i też o jakieś super wyniki było ciężko, bo było trzeba po prostu, najlepsze lotniki zostały w domu, no nie były lotowane i te drugie musiały walczyć, a te najlepsze były przeznaczone do rozpłodu. Także w ten sposób był Van Loon odłożony, Prangę, Grytka stara, która była lotniczką, potem trafiła do rozpłodu, wydała super dzieci, bo po niej dzieci już jakby dwuletni samiec, czyli on był niebieska obrączka z 13 roku, no to ona wydała go jako 3-latka, to już wtedy chyba była na rozpłodzie, tak, bo wtedy było wychowane, dałem ją na rozpłód i tak powiem zemstę zrobiłem, bo zabierałem jajka i wychowałem wtedy 1, 2, 41, 42 i 4 kapitalnie dzieci potem były lotowane jako dwulatki super szły. Była po Szaleńcu wychowana 13 z 13 roku, która kapitalnie siadała po szpicy. No i to dało taką bazę
tych gołębi w następnych latach jakby widziało się, że te pary, które są na rozpłodzie, dobrze wydają, więc się jeszcze bardziej z nich chowało, chociaż cały czas coś się tam przynosiło, donosiło do krzyżówki, ale ta baza gołębi właśnie po szaleńcu, bardzo dużo, ta 13 to właśnie córka szaleńca, od razu szaleniec super gołębie zaczął wydawać, brat szaleńca, bo miałem matkę szaleńca, czyli jakby też rodzeństwo sobie wychowywałem, więc te gołębie się rozhodowywało i ta baza dawała efekty i od razu się okazywało, że te pary, które były na rozpłodzie, no wiedziałem, że dają dobre potomstwo, no i właściwie to się nawet potem fajnie z nich hodowało. Problem taki, że po paru latach ten rozpłód, wiadomo, to mówimy o rocznikach 2.10, 2.11, 2.12. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to są gołębie 14-letnie, 13, 12, które od 3 lat powoli zacząłem wycofywać z rozpłodu z racji tego, no, że niestety gołębnik rozpłodowy to gołębnik emerytów się zaczął robić. Stąd dużo gołębi w 2021 roku wychowałem sobie do rozpłodu i tak dalej, i tak dalej. I dalej jakby też bazuję na gołębiach, wycofując najlepsze lotniki. Ponownie zacząłem wycofywać moje najlepsze lotniki do rozpłodu, bo to był dobry kierunek jakby. Może gołębnik lotowy się uszczupla, ale jakby troszkę się na przyszłość bazuje. I dlatego do tych moich gołębi też, jak nie jeden może wie, a pokazywałem, sprowadziłem parę gołębi, czy jak to mówią, co roku trzeba coś przynieść i szukać, każdy nasz przynosi, szuka tego dobrego materiału, wartościowego materiału, więc tam oczywiście były ta rodzina rudych, od kołodzieja, potem coś tam dokupiłem jeszcze do tych gołębi, znaczy coś, kupiłem samca, który był nie najlepszym lotnikiem, jako 5-6-latek miał 11 czy 12, kupiłem samice rude, chyba z 12 roku one były, a samiec był z 11, tyle że ja je później kupiłem, to były jeszcze oryginały dokupione, bo te rude się oczywiście fajnie sprawdzały. 901 to ta z Tadeusza Pałki, no to jedne dzieci do lotów, a ostatnie lęgi od razu do rozpłodu. Z szaleńca, skoro się dzieci pokazywały, zabazowałem na tym, że dzieci, część lotowanych, a część od razu do rozpłodu, tak zwanych, jak to mówię, nielotów. Więc troszkę takich gołębi własnych, nielotowanych zacząłem hodować, które trafiły od razu do rozpłodu. Z Van Luna też dzieci do rozpłodu sobie zostawiałem, ze starej sztolki też część poszło na lotowy, a ostatni lęk szedł do rozpłodu, więc dlatego ten rozpłód taki dosyć liczny, bo ja zawsze o te swoje krew, żeby została, tak powiem, dbałem i wychowywałem sobie do rozpłodu po moich własnych gołębiach dzieci. Niejednokrotnie na jesień po tych lotniczkach super były wychowywane dzieci i dawałem je do rozpłodu, a samiczka czy samczyk były dalej lotowane. Dopiero jak one same trafiały do rozpłodu, to trzeba tam jakąś zawsze rotację zrobić i żeby tego nie powiększać, to było trzeba już teraz, no teraz jest taki etap, że chce się coś włożyć do rozpłodu, to coś trzeba z niego wyciągnąć, no bo gołębnik nie jest z gumy i można by dokładać, ale gdzieś ta granica musi być, więc dlatego ten rozpłód, powiedzmy, że jest liczny, nie? Ale jest to taka baza, na której można się zawzorować, chociaż przez to nie są wykorzystywane gołębie lotowe, lotniki i dzieci, dużo właśnie gołębi, bo tej bazy hodowlanej jest dosyć sporo. No ale takim sposobem, no i co? No i metoda, jeśli chodzi o metodę lotowania, no to praktycznie metoda była zawsze taka sama, prowadzenie takie same. Tak jak się opiekowałem, tak dawałem tak samo. Więc być może u innych hodowców inne gołębie by robiły konkursy albo by były lepsze. Ale ja właśnie wychodziłem z założenia, że jeśli przy mojej metodzie, tak jak ja prowadzę gołębie, gołąb robi wyniki, no to szkoda mi takiego gołębia po prostu tracić, gubić
i lubiłem najlepsze gołębie własne wycofać do gołębnika rozpłodowego, czy oczywiście zdrowotnie też ta selekcja była, no bo ja specjalnie jakiejś kuracji nie robiłem, zresztą tam potem pokażę może i gołębniki przy innej okazji, i kuracji, omówienia i takich rzeczy prozdrowotnych, ale tutaj wszystko w jak najprostszej postaci. I chyba to, że co roku z tymi gołębiami robi się w ten sam sposób. Część gołębi jest takich, że leci, robi wyniki, a część, że nie robi. No to jeśli z jednej rodziny jedne gołębie umiały co roku robić wynik, brat, siostra, druga siostra, bo na początku oczywiście było dużo różnych gołębi z papierami, całe stado gołębi z papierami, super powodzeniem, a tylko nieliczna część tych gołębi się sprawdziła. No i jeszcze trafiłem na taką rzecz, że tak jak powiedziałem, na początku zestawiłem te rodziny ze sobą, te pary, to były takie pary krzyżówkowe, a potem doszło do tego, że tam próbowałem jeszcze łączyć między sobą te najlepsze moje linie, czyli na przykład dzieci 901 z dziećmi szaleńca. W pierwszym roku połączyłem dwie te pary, tak, okazało się, że te wnuki podwójne fajnie leciały. W następnym roku 5 par, znowu super leciało, czyli jakby doszedłem do takich krzyżówek, które gołębie moje własne na gołębniku, z którymi pasują. Skrzyżowałem, wiadomo, tam dzieci szaleńca ze sztolami. Okazało się, że wychowałem drugiego lotnika okręgu 15 Polski. Szaleńce z rudymi. Wychowałem 7. lotniczkę Polski. Też właśnie super właśnie na szaleńce na 901. Ta linia się sprawdza. Potem z Kubusia na Vanluny. Zresztą Vanluny i ze sztolami były krzyżowane i we wszystkich konfiguracjach. No dzisiaj to tak jest, że te krzyżówka na krzyżówkę i z 4-5 podstawowych linii już mają w sobie dziadków moich najlepszych. Grytkę, szaleńca, sztolkę, Vanluna, rudego. No tam drugie, trzecie pokolenie dajesz do krzyżówki, znowu do krzyżówki i to się jakby zazębia. Te 4 rodziny początkowe robią się trochę jedną rodziną, bo młode pokolenie gołębi to jak się któregokolwiek złapie, to i coś ma z szaleńca, i coś z rudego, i coś ze sztola często. Dlatego taka decyzja, żeby wprowadzić coś nowych gołębi i teraz te moje nowe, nie wiem, to są na przykład dzieci szaleńca, czy wnuki, na przykład wnuczka podwójna, córka szaleńca na syna 901, mam samiczkę, mam ją w rozpłodzie, naparowana na Hansa Kirna. Coś tam wychowałem, fajnie się coś tam pospisywało, po 3 konkursy, po 5 na 5. Będziemy testować znowu w przyszłym roku roczniaki, dwulatki. Jest taki kolejny etap hodowli, zobaczymy jak na tym wyjdę. Że jeśli chodzi do tego pierwszego dojścia do dobrych gołębi, to można powiedzieć, tak to nastąpiło stopniowo, odkładając najlepsze lotniki do hodowli. A teraz jest taki mały zakręt w hodowli, ponieważ no, trzeba było do tych swoich linii coś tam wprowadzić, skrzyżować. Więc też takie kroki poczyniłem, co roku tam coś przynosi, no i zobaczymy jak to wyjdzie, czy te nowe roczniki będą pozytywne. Na pewno na początku było łatwiej, bo łatwiej czy trudniej? Łatwiej z tego względu, że było mniej gołębi, bo była jakaś tam pula gołębi, zrobiło się selekcję i mimo wszystko nie było tego rozpłodu, tego wszystkiego. Tych gołębi hodowało się mniej. Łatwiej było nad tym zapanować. Co jest teraz minusem, to że się już ma jakąś tam bazę, a właściwie trzeba robić to samo, co się robiło i jest to takie trochę trudniejsze, ale u mnie w moim wypadku, mówię, część początku było przypadkowa, a później konsekwentnie hodowla z najlepszych gołębi własnych, z tego co się podoba, próbowanie krzyżować tych samych rodzin na te same rodziny, wypuszczanie z tych samych par przez kilka kolejnych lat po prostu dobrego potomstwa.
które nie rozparowywałem, bo dzieci bazowej pary no to są po kolei rok 12, 13, 14, 15, 16. Praktycznie w zeszłym roku samiczka na przykład ludoklasenska do oporu było z niej chowane z 11 roku, jeszcze niosła, ale to już mówię, to są te stare babcie. I to się musi zmienić, no bo po prostu stare babcie się kończą i stary dziadkowie się kończą, albo już skończyli i tu nie ma wyjścia, musi się to zmienić, tak? Więc to przez kilka lat trzymało rozpłód. Ja za bardzo nie wychowywałem gołębi tam za dużo tych kolejnych pokoleń, no bo ponieważ z lotowych gołębi no nie dało się wszystko puścić i z rozpłodu i z lotowych dla siebie. No może źle, może dobrze. Tak bazowałem, że właściwie puszczałem tak aby dzieci 901, tak samo na gołębnik lotowy, na rozpłodowy dzieci szaleńca, dzieci Van Luna, więc dzieci moich 5-6 bazowych gołębi, dzieci rudego. No i te gołębie w dużej mierze są ze sobą spokrewnione, bo jest tam kilka czy kilkanaście dzieci moich najwybitniejszych gołębi na rozpłodzie, no i teraz trzeba z nich skorzystać do tego stopnia, że nawet jest ich na tyle dużo, że nawet nie wszystkich korzystam, bo nie jestem w stanie z wszystkich dzieci szaleńca wypuścić sobie młodych, bo w jednym lęgu jestem w stanie wychować 50 wnuków szaleńca, bo jest tyle dzieci, bo jest 30 dzieci na lotowym, na rozpłodowym, więc każdy po dwójka młodziaków, no to wszystko się wiadomo nie uda, ale około 50 młodych wnuków mogę szaleńca uchować w jednym lęgu, więc tak to zresztą z 901 też ze 30 wnuków jest bez problemu, czy z Van Luna ileś wnuków, no to są często wnuki podwójne, parowane dziecko 901 na dziecko Van Luna, czy dziecko szaleńca na dziecko 901, czy dziecko szaleńca na... Zresztą dzieci szaleńca są krzyżowane ogólnie ze wszystkim, dosłownie ze wszystkim, i z obcymi krwiami i tak dalej, w tym roku z Ginoklikę, córka szaleńca też fajnie się tam pokazało. Także no różnorodność wielka, no i po prostu no najprościej to wszystko do kosza i lotować, no najtrudniej utrzymać to w zdrowiu, w dobrej kondycji. Także jak dojść do dobrych gołębi? Ja powolutku tak doszedłem jakiejś prostej metody. Na pewno trzeba sobie znaleźć z 2-3 hodowle, no ściąganie z mnóstwa hodowli gołębi, czasami na podstawie super nazwisk i tak dalej, nic nie przynosi, bo tylko się kasę wywala. Też jak ktoś pomoże, w początku się błędy robi, można zmarnować dobry materiał. Łatwiej się na pewno dobrze selekcjonuje, jak od razu się zaczyna dobre wyniki osiągać, no to powoli małymi kroczkami idzie się w dobrym kierunku, więc trudniej jest jak ma się gołębie, a na początku nie ma się wyników, nie? No to jest problem. Na pewno trzeba cenić te swoje najlepsze gołębie i zawsze bazować na swoich najlepszych, bo to jest to, co nam się udało osiągnąć jakimiś gołębiami, na ile żeśmy je przygotowali, czy średnio, czy dobrze. No ale jeśli nie umiesz przygotować, no to super gołębi też nie przygotujesz. Nie ma co zakładać, że wszystkie gołębie, które mam na gołębniku, są głupie i przyniesione od znajomych będą lepsze, bo trzeba coś przynieść, trzeba coś donieść, ale ta opieka, praca, metoda ma duże znaczenie i fajnie jak się kupi z gołębiami też troszkę porady, wiedzy, takich podstaw, więc to też przy dojściu do dobrych gołębi jest ważne, żeby z kimś, od kogo bierze się gołębie, się dogadać. Czasami kupowanie na oślep pojedynczych gołębi z super linii, no nie ma takiego, one może nie są złe, ale o to chodzi, że jak wszystko się ma w krzyżówce i z nowych baraków, no to ciężko na początku mieć dobre wyniki, bo się okaże, że z tej pary lecą, z tej nie lecą, bo wszystkie są z innej parafii, wszystko krzyżówka. Trzeba szukać tych krzyżówek, co z czym pasuje.
jak już się ma te pojedyncze gołębie, co lecą, no to te pojedyncze trzeba właśnie sobie do rozpłodu dawać. To, co wydało te pojedyncze, no to rozmnażać. I tak właśnie małymi kroczkami potem no, trzeba kupić dobry materiał, rozmnożyć i liczyć na to, że w końcu coś fajnie leci i z tego, co się już u siebie rozmnożyło i fajnie leci, to zaczynać to dalej i dalej rozmnażać. Oczywiście można próbować nowych gołębi, bo każdego nas to kusi, jak choroba, jak hazard, żeby kupić, przynieść gołąbka. Jest to bardzo, bardzo kuszące, ma się wtedy nowe nadzieje, ale niejednokrotnie te hodowle, jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić tej samej opieki, tej samej jakości opieki tym gołębiom, to po prostu one zwyczajnie u nas nie polecą, bo się mają lepiej w innej hodowli niż u nas, nie? No więc czasami niekoniecznie zaraz od mistrzów się kupi polski i one, te gołębie nam przyniosą satysfakcję. Kupi się od czołowych hodowców, co lata latują, mają już taką rodzinę ustabilizowaną, nie pojedyncze wystrzały, nie pojedyncze super gołębie. Pojedyncze to można sobie dokładać, jak się już ma jakąś tam bazę, a jak się chce zabazować, to jest tak, w lotach tak jest, że jest jakaś pogoda i z danego lotu, nie wiem czy to hodowcy też zauważyli, nagle siada nakrapiany, za chwilę jego brat, za chwilę matka, za chwilę kuzyn, kuzynka. Okazuje się, że siada cała rodzina. Są takie... I to ogólnie tak bywa, że po prostu gołębiowi pasuje dany klimat, temperatura, odległość i cała rodzina tych gołębi nam siada. I to też daje wynik, no bo mamy powtarzalność, jeśli te pogody się powtarzają, to za tydzień najgorzej jest, jeśli każdym razem jest inna pogoda, z wiatrem, pod wiatr. Myślę, że jakby było za każdym razem z wiatrem, to też byłyby dobre wyniki, bo niektórzy narzekają, ale podejrzewam, że wtedy też są gołębie, które lubią siadać z wiatrem, kto takie ma na gołębniku, no to zrobiłby super wynik, bo te wiatrowce za każdym razem by siadły, a raz jest pod wiatr, no to te nie siądą, zaś inne siądą, zaś jest raz upał, raz deszcz, raz wiatr i zmienne warunki no powodują, że każdy lubi stabilne warunki, czyli jak już raz się mu udało wynik na jakichś warunkach, sprintery nie lubią jakiejś brzydkiej pogody, no ale ten jakiś inny hodowca pobiłby raz i za tydzień znowu by pobił na tej brzydkiej pogodzie i za 2 tygodnie znowu by pobił na brzydkiej pogodzie, tylko że jemu się tam brzydka pogoda raz trafi i on tam nie ma okazji zrobić wyniku, no bo tak powiem, chociaż kwestia oszczędzania gołębi i poziomu, jaki można zaryzykować, chowiemy to dla przyjemności, a też najgorsza rzecz, jaka może być, to po prostu wchodzić po locie do pustego gołębnika, żeby je wykończyć, więc tyle pracy w to wkładamy, że niestety dzisiaj, czy się komuś podoba to czy nie, trzeba dbać o te gołębie, o wypuszczenia, o warunki transportu. Są to loty, są to wyścigi. Musimy sobie zdawać sprawę nie na przetrwanie, nie żeby nam te gołębie gdzieś tam buszowały po polach, bo one tego nie znają. Więc to jest troszkę inaczej niż tam ktoś by... Zresztą stare gazetki jak się czyta, to oni tam raczej dążyli do tego, żeby te straty ograniczać i mieć mniejsze. A że były straty jakie były i gołębie sobie musiały radzić jak musiały, to był taki uboczny skutek. Wszyscy tak mieli i każdy zdawał sobie tego sprawę, ale czy tego byli hodowcy zadowoleni, ile było ciężkich lotów, ile było narzekań, to ja jeszcze tam pamiętam, że wcale hodowcy nie byli zadowoleni z tych 2-3 dniowych ciężkich lotów, katastrof, bielenia gołębników i jak mówili, dochował się jakiegoś szybszego ptaka, który potrafił zwyciężać, to go zgubił na kolejnym. Także to jedni chcą takich lotów, ale co ja pamiętam, to było jedno wielkie narzekanie na ciężkie loty. To tak jak trochę z wyborami, że głosujemy na jednych, ale jak już się kogoś wybierze, to już się zaczyna narzekać, bo zresztą od polityki lepiej daleko, bo nie chcę w to wchodzić, w te tematy w ogóle, ale tak, zmiany kierunków lotów, fajne, udane loty z zachodu, nagle komuś odbiło na północ czy na wschód
gołębie wytracili, nawet końca sezonu nie dolecieli i już było w trakcie sezonu zmieniane loty. Sam to wiem, że nawet plan lotów nie był zrealizowany, bo po drugim locie zmiany kierunku już po prostu wszyscy się wycofali i choćby, nie wiem, który to był rok, okręgując południe, odbył lot taki 400 km. No i miało być Władysławowo, a chyba te Władysławowo nawet do skutku nie doszło, bo po 300 się okazało, że pozamiatało gołębniki i od razu plan lotu chyba się zmienił, nie dojechał do końca taki jak miał być w trakcie sezonu. Plan lotów zaplanowany, a potem nagle się okazały zmiany. No to kiedyś w Niemczech zrobili takie coś, że zmienili na kierunek wschodni, ale od razu podjęli uchwałę, że przez 5 najbliższych lat będą lotować ze wschodu, bo było wiadome, że w pierwszym roku to bania będzie. W pierwszym, drugim gołębie się przystosowały i lecą ze wschodu. W Hamburgu tam Johann Schula, znajomy, lotuje, to oni ze wschodu z Polski lecą. Idzie ze wschodu robić loty, bo lecą ze wschodu, ale od młodzika lecą i wszystkie lata, a nie skakanie takie nie wiadomo gdzie. A to już też inny temat na pewno, każdy ma swoje zdanie. Także nie ma takiej jakiejś gotowej recepty. Ja myślę, że mogę po prostu powiedzieć, w jaki ja sposób prowadziłem moją hodowlę pod takim kątem strategicznym. Wynikom w to nie przysparzało, bo wolałem mieć gołębia w rozpłodzie, w domu, w gołębniku niż na locie. Czyli problem pojawiał się tego, że gołębie były wycofywane przedwcześnie. Często zanim ten wynik zrobiły, widziałem, że jest fajny, pokazuje się, jest to mój najlepszy gołąb. Już nie miało znaczenia, czy on ten jeden konkurs więcej zrobił, czy mniej. Dlatego na przykład dzieci szaleńca, które były bardzo szybkie, dopiero w 2019 roku chyba zacząłem koszować pierwszy raz na maratony, ponieważ wcześniej, mimo że on jest 12 rocznik, czyli no w 13 powiedzmy miałem pierwsze dzieci, to były młode, no to w 14 były roczniaki. No to 14, 15, 16, 17, 18 rok żadne dziecko nie było chyba przeze mnie na maraton wysłane, bo były dla mnie zbyt cenne na to, żeby je tam wysyłać, bo sobie zbyt dobrze radziły na wcześniejszych lotach i bałem się ryzykować. Wnuki owszem wysyłałem, właśnie zacząłem wnuki wysyłać, no to trochę potrwało, zanim po dzieciach wychowałem 2-letnie wnuki, zanim te wnuki wysłałem, no i wiem, że w 19 roku córka, która poszła na maraton, super zaskoczyła, bo kapitalnie szpicy zaczęła siadać i się okazało, że idzie. Samo z dzieci z 901. Ona za partnera miała samca Gottharda Stolla, kto nie zna, to hodowla dalekodystansowa. No i właśnie jak pojechaliśmy do Stolla, no to była wybitna hodowla i od niego przywieźliśmy wtedy z ojcem wszystkie gołębie z rodziny i wszystkie gołębie, które były przywiezione, to były kuzynostwo po takich lotnikach po 12, 13, 14 konkursów, więc nie z niczego. No i one były wprowadzone u nas do hodowli, wychowane i lotowane dzieci. Aha, i nigdy za bardzo nie lotowałem, właśnie przywożone gołębie zawsze było po nich wychowywane i lotowałem gołębiami już wychowanymi na własnym gołębniku. To było parę wyjątków. Od Adama Zenkę, samiczka, która super z 17 roku, potem leciała, trafiła do rozpłodu, taka nowa krew na rozpłodzie. Za partnera ma syna szaleńca, więc tam jest, to są wnuki szaleńca, ale jest tam wsadzona samica, która super wygrywała loty, więc to taki jeden z rodzynków i takie pojedyncze rodzynki gdzieś tam się trafiały. Znaczy to tych rodzynków nie ma, to faktycznie 1 lub 2 takie rodzynki są. No to ona i w sumie drugiego sobie nie umie przypomnieć z innej krwi, który by się coś sprawdził i żeby miał wrzucone do własnego rozpłodu, gdzie też od Adama Zenkę było
w roku 17. W 16, 17 w ciągu tych 2 lat było 30 gołębi. Na moim gołębniku się przewinęło może ponad 30. No to rozpłodzie są 4. 4 są w rozpłodzie, 2 samiczki, samczyk. Chyba 2 samczyki. To te samczyki to są w ogóle jeszcze rodzeństwo. Nie no, jeszcze jest są 2 samce z 16 roku i potem są z 17 roku. To z 2 roczników, ale to nie wiem ile ich jest. 6 może tych gołębi jest, gdzie tam są wykorzystywane w jakiś sposób w rozpłodzie i to też w jakiś umiarkowanym zakresie, bo tam puszcza się 1-2 młode, nie za dużo, ponieważ nie da się z wszystkich gołębi, które mam, wypuścić ze względu na ich ilość. No to tak jakby od Adama tak częściowo są wykorzystane, ale mówię 68, 167 i potem jeszcze tam jest 025 taki numer. To są wszystko bracia, nie? I 160, tak, 166, 167 to są gołębie z Alfreda Bergera. Znaczy z niczego nic nie ma, no każde te gołębie mają swoje podwaliny. I co tu jeszcze? No z szaleńca wiadomo, wydawało się jeden gołąb. Skoro z jednego gołębia miałem córkę, która była u mnie 6 razy pierwsza jako 2-latka w 15 roku, 13. Ona za 2 sezony lotowe 15-16 rocznik zrobiła koeficjent 15,48 z 6 lotów w kategorii C. Skoro ona wybitnie leciała, no to tego szaleńca sparowałem z szaloną. Wychowałem kolejne rodzeństwo, pełne rodzeństwo. Okazało się, te gołębie kolejne z tego samca zaczęły super lecieć. Jak kolejne gołębie zaczęły super lecieć z 16 roku, potem z 17 roku, no to uznałem, że z takiego gołębia trzeba ciągnąć rodzinę. Dlatego zacząłem z niego zostawiać więcej gołębi i od razu do rozpłodu przekazywać. Już te lotniki zaczęły trafiać do rozpłodu, dzieci lotowane, ale potem się już pojawiały właśnie i w 19 roku imbredowanie i w 21 roku dużo imbredowania na niego i właściwie skupiłem się troszkę na tych moich własnych gołębiach, które się pokazywały, żeby więcej wychować i dzieci, ale i pójść o krok dalej, czyli zachować tą linię i stworzyć imbredy, no i te imbredy właściwie skrzyżować z innymi moimi liniami czy z gołębiami zakupionymi, także gdy wydawało się, że do rozpłodu jeszcze dzieci przeznaczałem do lotu. W 21 roku córki przeznaczyłem do lotu, okazało się, że w lotach młodych wybitnie w tym roku, czy w zeszłym jakby to ująć, za 2-latki super, będą dalej lotowane te córki. Niektóre są w rozpłodzie, a niektóre są lotowane. Jak pokazałem na początku filmu, białe 22, 3 rocznik z inną samicą ludoklasenską będą lotowane. Już mam na tyle dzieci w rozpłodzie, że uznałem, że jakoś mi nie zależy straszliwie, żeby pchać. Naprawdę mam dużo dzieci po nim w rozpłodzie, więc na tyle dużo, że nie ma miejsca, więc uznałem, że nie ma sensu pchać kolejnych do rozpłodu, wszystkiego od wiosny, ale zostawiłem sobie je do lotowania. Bardzo niechętnie sprzedaję jego dzieci gdzieś tam komuś innemu. Wolałem je zostawić sobie do lotowania, niż je sprzedać, także no po to hodujemy gołąbki, żeby coś z tego mieć i sobie nimi lotować i to testować, bo mógłbym te dzieci sprzedać i nie zostawić sobie, no ale ja sobie wolałem zostawić. Jest na tyle dzieci, że mogę wnuki, tam są dostępne, a niezbyt chętny byłem zawsze sprzedawać dzieci szaleńca, czy dzieci 901, czy dzieci Van Luna. Nie ma za bardzo osób, które mają te gołębie. Za dużo, no wiadomo, czy z starej grytki, bo to samica, czy z szalonej, tak samo bezpośrednio. Oczywiście tam drugie pokolenie po dzieciach, to owszem, ale też z tego
najbliższego źródła, korzenia. No ja tam za dużo tych dzieci do ludzi nie eksploatowałem. Pojedyncze sztuki gdzieś tam umówione, to gdzieś tam hodowcy dostali, ale to bardzo ograniczonej wersji. No a teraz ze względu na wiek to wiadomo, że też raczej jeśli coś zostanie, to wychowa się, to raczej będzie dla mnie, więc to zresztą przedstawię. Szaleniec będzie rozparowany z szaloną, to takie plany też nie będą razem już parowane, bo to są stare gołębie i nie chcę ich łączyć razem. Van Loon też ma zmieniane samice, po to, żeby też mieć do krwi więcej kolejnego pokolenia. No i teraz bardziej co tam się dzieje? Pieski się rozochociły. Także ta praca hodowlana i plany są takie, że po prostu te krzyżówki wprowadzić, rozszerzyć to. No i zobaczymy, z czego będzie najlepiej sobie zostawić dzieci. Z dużo własnych lotników, nawet w zeszłym roku, czy nie wychowałem sobie młodych, no bo nie ma miejsca, żeby, no duża hodowla jest, przez to tych gołębi jest dużo, bo bazuje na własnych gołębiach, na własnej rodzinie gołębi i to robi w pewien sposób ilość, bo są te 4-5 bazowych linii. Ciężko być niezależnym, mógłbym spokojnie nie przynosić, mógłbym sobie po nich hodować, ale zawsze się coś szuka ładniejszego, kolorowego, pod wystawę. Tych zamiłowań wokół naszego hobby jest dużo. Jako i sędzia lubię te gołębie też i ładne, więc czasami się coś przyniesie. Ale coś zakupi, jak to choroba gdzieś zobaczy ciekawego. Więc tak to się kręci. Mam nadzieję, że cokolwiek hodowcy z tego wyciągną dla siebie. Rozgadałem się straszliwie o tym pochodzeniu tych gołębi, ale tak to u mnie po prostu wygląda. No i teraz młodsze pokolenia gołębi, tegoroczne, zeszłoroczne, no to jest taki miszmasz trochę gołębi moich. Coś tam jest do krzyżówki dołożonych, przeróżnych. No i zobaczymy, czy to się da wykorzystać, czy wadą tego będzie to, że jest ich sporo i jakby w ten sposób może fajnej krwi jest dużo, ale za dużo pracy trochę i z tym związane, a wyniki jakieś tam są. No i mam nadzieję, że jakieś tam będą, żeby to sprawiało satysfakcję. Co do prowadzenia metod, to może innym razem. Tutaj bardziej o ten rozpód, o plany. Ja myślę, że tak w dużej części dużo opowiedziałem. Bo dobre gołębie wydają dobre gołębie. No to jakby ta samiczka, co w maratonie zrobiła super wynik, córka szaleńca wydała wnuka szaleńca, który był drugim lotnikiem okręgu, 15 lotnikiem Polski. Kolejna córka wydała w krzyżówce na Rudę, wydała najlepszego lotnika oddziału, gdzie siostra była na wystawie, bo i piękne gołębie do tego. Kolejna córka wydała 7. lotniczkę Polski, najlepszą w okręgu. Z kolei wydała także roczną samiczkę z 9 konkursami, samca z 9 konkursami, samca rocznego z 7 konkursami. Może drugie pokolenie, może nowa bazowa para. Zobaczymy. Tu nawet biega tu taka
ruda po niej. Nawet sobie jesienią zostawiłem ostatni lęk, dwa lęgi. Jeden lęk, dwa lęgi nielotowane, ale jeden się oblatał. I no z takiego pary, której tam tak super to leci, to czemu sobie nie zostawić? No tu ze względu na kolor, no to będą białe szaleńce z ludoklasensów. Córka też lubi te białe, strokate. Nudno się zrobiło, dużo niebieskich, nakrapianych, czerwone pojedyncze, połowę jak są, to jeszcze na wiosnę potem jaszcząb lubi je przetrzebić. Jedna wielka tragedia z tymi jastrzębiami. Też ostatnio oglądałem ciekawy filmik o jastrzębiach i o patologii hodowców, jak to obrońcy przyrody stwierdzili, co hodowcy robią, żeby... Ale to też na inny temat. Więc coś ładnego, standardy. Także zobaczymy, co z tej nowej krwi, a to nową krew jest ich dużo, ale to też nie jest tak, bo jedni wprowadzają w ten sposób, że hodują na ogiera, na ileś tam gołębi, rozprowadzają, no i można sprowadzić sobie jednego gołąbka i rozhodować go w bardzo szybkim tempie na własnym gołębniku. Ja to raczej tak w naturalny sposób wprowadzam te gołębie, często po takich późnych gołębiach. W pierwszym roku nie hoduję, więc te wprowadzanie nowych gołębi jest bardzo wolne i wychowuję w taki naturalny sposób jeden lęk lub dwa. Często się dzielę jeszcze z kolegami tymi pierwszymi gołębiami, żeby jakoś od razu nie zasypać się nowym materiałem. Okaże się, że jest to dziadostwo, chociaż super pochodzeniem, i potem będzie problem, więc jak mam zostawić młode i mam wybór, coś co jest z mojej krwi, a coś z obcej, to zostawiam z mojej. Jak na jesień trzeba zlikwidować coś z mojej krwi, ma miejsca i mało i trzeba je pomieścić, to zawsze wolałbym zostawić swojej. To co wiem, że znam, że jakiś tam poziom ma. Te obce gołębie nie przyniosłem jakoś, że liczę na to, że ja przyniosę coś nowego i nagle będą moje wyprzedzać. Jak sobie na spokojnie nie wychowam, nie wprowadzę ich, to nie wydaje mi się, chociaż są pierwsze fajne rzeczy, które tam się gołąbek i teraz był na okręgowej wystawie z nagrodą, i w lotnikach, i to u różnych hodowców. W krzyżówce nie wiadomo, czy to krew nowa, fajna, ale wszędzie jest, we wszystkich nowych, dobrych gołębiach, krzyżówkach, tam głównie są właśnie, to są potomkowie, dzieci, wnuki, prawnuki szaleńca gdzieś tam wprowadzone. I mi się to sprawdza i na tym bazuję i tak to będę robił. I zakupując nowe gołębie, nie chodzi mi, żeby wyhodować nową tam linię, osobno je, chociaż w oryginale też je parowałem na siebie, ale to żeby to wszystko sprawdzić, to trzeba lat zabawy, lotowania i profesora Kosza, więc najważniejszy tu przy tym wszystkim jest profesor Kosz. I może tym akcentem Was pożegnam, bo na końcu najmądrzejszy jest profesor Kosz i lista konkursowa, wszelkie rodowody, których ja nie lubię robić, nie mam na to czasu, nie mam tego w programie, ale w pamięci mam wszystkie gołębie dziadków, pradziadków, numery do iluś lat wstecz. Kwestia też właściwie parowania, dobierania tych par, no a jeszcze dużo osobnych tematów. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot, mam nadzieję, że nie zanudziłem. Pytanie, ile hodowców obejrzało cały film. Kto obejrzał cały filmik, niech da komentarz, że wytrzymał, obejrzał cały film i niech napisze, co o tym sądzi. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Kto nie subskrybuje kanału, nie zasubskrybuje, bo wiele osób ogląda, a nie subskrybuje. Także subskrypcje na ten koniec roku. No i na koniec roku najdłuższy chyba mój film tegoroczny, albo nawet przez parę ostatnich lat, jaki nagrałem, przynajmniej we własnej hodowli.
I nie jest to, znaczy dłuższe były z lotów relacje, a to co innego, ale monolog chyba najdłuższy. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, dobry lot. Dobra, jako PS tutaj jeszcze z gojemnika rzucimy okiem. Tak się przyglądam, ile tu miejsc mam, bo to reszta pozamykane, to już są samce odłożone. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i to tak widzę, że tutaj te 4 siedzą, czyżby to były samczyki. Chyba mi samiczek brakuje, bo na ziemi tu ich jeszcze siedzi 1, 2, 3, 4, 5, a miejsca są 2. Miejsca są 2, to coś się obawiam, że nie do końca mi się tutaj wszystko może pomieścić. Tu mam 1, 2, 3, 4 i to też chyba samce wyglądają. 5, 6, tu niżej też zajęły. A 1, 2, 3, 4, 5 siedzi na ziemi. I lepsze by było, jakby były kilka samiczek, a to chyba są samce. Tu jeden goni właśnie tą wspomnianą biedaczkę. Tam zajął szymelek, samiczkę przygruchał. Tam jest jedno miejsce wolne. Tu siedzi samczyk, a tam też już jest zajęte. A na ziemi też ze 4 siedzą, więc wychodzi na to, że tu z 10-12 jest za dużo samczyków, a nie to, co cele miało pozajmować, pozajmowało. A tu jeszcze trzeba zawsze przyjąć, że z 2-3 puste zostaną, któryś będzie agresor. O, więc myślałem, że jest więcej samic, bo są tu też samiczki, a to wszystko jak na złość prawie że samce, bo to też mi się wydawało, że może będzie samiczka, a to jest samiec biały. No, to tu wszystko kurczy, grucha, skacze, a nic się nie chce kłaniać. Też jest tej samiec, ja pierniczę. No, to jest właśnie niepokojące, że tu się już za bardzo nic nie chce parować. No, jakieś 2-3 samiczki są, biegają po ziemi i to wszystko. Większość jest samczyków. I to jest niezbyt dobra wiadomość dla mnie, niestety. Ale cóż, no już pozdrawiam ostatecznie. Dobry lot. Zobaczymy, jak się to uda tym wszystkim uporać. Będę trzeba to spisać do reszty wszystko i przekalkulować, ile tych na razie ten najlepszy sposób wychwytywania samczyków, samiczek są w gnieździe, parują się, więc jest parka, odrzucam i tak po kolei i sobie je tutaj dzielę. No, jakieś samiczki są, ale szału nie ma. Dobry lot.